Dzisiaj Martyna stoi za kamerą, a filmik nagrywam sama. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o topowym produkcie ukochanym przez większość Koreanek. Jest to stosunkowo nowy produkt, który został wydany w zeszłym roku i od tego czasu plasuje się na topowych miejscach popularności rankingu Oliwier. Jest dostępny też w Daiso, a właściwie w tej chwili nie jest dostępny, bo był tak popularny, że cała pula produktu wyprzedała się. Na mediach społecznościowych można znaleźć bardzo dużo filmików, wpisów, różnych informacji na temat tego produktu, zarówno w języku koreańskim, jak i w języku angielskim, co pokazuje, że ten produkt jest teraz popularny nie tylko w Korei, ale jego popularność rośnie także na całym świecie. Monika, dużo nam rzeczy właśnie powiedziałaś na temat popularności, to może zdradź nam, co to jest za produkt i czemu jest taki popularny. Okej, to zacznijmy od podstaw. Co to jest? Jest to esencja, która ma być stosowana jako pierwszy produkt w naszej rutynie pielęgnacyjnej. Mamy ją stosować zaraz po umyciu twarzy, a potem stosujemy toner, serum, krem, czy co tam jeszcze chcecie. Na razie nie brzmi to zbyt dziwnie, co nie? Po prostu esencja. Co jest szokującego w tym, to to, że jest to produkt inspirowany mezoterapią igłową. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jest to zabieg medycyny estetycznej, który polega na wstrzyknięciu składników aktywnych w głąb skóry przy użyciu igły. Wow, No i brzmi niebezpiecznie. tak, brzmi niebezpiecznie. Ja nigdy nie byłam na takim zabiegu, ale pewnie wielu z Was kojarzy Dermaroller, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda, dodamy tutaj zdjęcie. To jest taka rolka właśnie z małymi igiełkami, która pewnego czasu była trendem i dużo osób używało Dermarollera w domu, który właśnie miał działać podobnie do mezoterapii igłowej, tylko tutaj dużym ryzykiem było zakażenie, bo produkt ten trzeba było odkażać, no i nieumiejętne używanie go. To, co jest innego, to to, że ta esencja zawiera spikule i możecie zastanawiać się, co to są spikule. Spikule są to fragmenty gąbek morskich. Dodamy zdjęcie gąbek morskich. Czyli to naturalny produkt. Tak, jest to naturalny produkt i tutaj mamy specjalną technologię, która nazywa się Sika Riddle. I z tego co wiem, po prostu VT, czyli firma, która produkuje tą esencję, a pralka... Pozdrawiamy pralkę Martyny. Pralka pozdrawia widzów. Tak, pralka pozdrawia widzów. Okay. Z tego co wiem, VT, czyli firma produkująca tą esencję, która nazywa się by the way Riddle Shot, używa opatentowanej technologii i poddaje te gąbki morskie, oczyszcza je i produkuje właśnie Sika Riddle. Sika Riddle ma tak naprawdę dwa składniki, ditlenek krzemu i sika. Może teraz nam powiesz, jakie ma działanie ta esencja, w czym ona ma nam pomóc? Dokładnie. Dlaczego tyle osób używa tego produktu? Te małe igiełki zawarte w tym produkcie, będę je tak nazywać dla uproszczenia, te spikule, są 14 razy mniejsze niż powierzchnia porów, więc możecie wyobrazić sobie, że są w stanie wniknąć głębiej. I to, co tutaj chciałabym powiedzieć, to, że nie musicie się martwić o to, że one przenikają do skóry właściwej, bo jest to tylko produkt, więc utrzymują się na powierzchni skóry. Oczywiście wnikają w głębiej, ale nie aż do powierzchni skóry właściwej. Aha, czyli chodzi o to, że tak jak krem na przykład, on tylko działa powierzchniowo, a jednak te Riddle Shot odrobinę głębiej wchodzą, dzięki czemu te składniki mają szansę dostać się głębiej do naszej skóry, tak? Dokładnie i to, co tutaj trzeba zauważyć, to to, że po użyciu tej esencji przechodzimy do naszej podstawowej pielęgnacji. To Monika, powiedz nam, czy jeżeli na przykład po użyciu Riddle Shot użyjemy na przykład właśnie tą maskę, o której wspomniałaś, to wtedy te składniki z maski także wchodzą głębiej poprzez te, nie wiem, dziurki albo poprzez te igiełki wchodzą głębiej do naszej skóry, dzięki czemu wzmacniają działanie takiej maski? Dokładnie, o to w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, jeżeli używacie, i to akurat firma poleca, jeżeli macie problem ze swoją pielęgnacją, uważacie, że nie przynosi ona żadnych efektów, polecają oni, żebyście wypróbowali właśnie tej esencji. Dzięki temu składniki z Waszej pielęgnacji wnikną głębiej i mają szansę zadziałać lepiej. A, bo właśnie widzę, że tutaj jeden z produktów, które tutaj posiadasz, to właśnie mają nawet taki dwupak, czyli mamy ten Riddle Shot oraz maskę. Z tego co wiem, właśnie firma chciałaby, żebyśmy używali po esencji maski. I powód jest prosty. Ja też, kiedy używałam tego produktu, wiecie, kiedy nakładacie ten produkt, to ciężko powiedzieć, że to boli. Ale
jest pewnego rodzaju nieprzyjemne uczucie. Takie szczypanie. Szczypanie i kiedy te małe igiełki wejdą w Waszą skórę, czujecie je przez długi okres czasu. Ja na przykład użyłam tego produktu wczoraj i nakładając dzisiaj rano pielęgnację dalej czułam te igiełki. Więc wiecie, jeżeli chcecie nałożyć na przykład tą esencję, potem chcecie nałożyć toner i wklepujecie go w twarz, potem chcecie nałożyć serum, potem nakładacie krem. Może być to bardzo nieprzyjemne, bo niestety cały czas rozsmarowywujecie to po twarzy i czujecie to pieczenie. A jeżeli nałożycie maskę na twarz, no to ten problem znika. Aha, czyli radzisz najpierw nałożyć maseczkę, a nie na przykład używać innych produktów, tak? Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie, chociaż jeżeli nie macie maski w płachcie, to też w niczym nie przeszkadza, ale na pewno wtedy musicie przygotować się na to, że niestety będziecie odczuwać te igiełki dłużej. Aha, ale jeżeli na przykład nałożymy jeden produkt, chwilę odczekamy i potem kolejny produkt po dłuższej chwili, to powinno chyba być ok. Nie, Nie, to naprawdę, nie działa, tak? aż do rana czuć te igiełki, więc no wiecie, prawda jest taka, że też skóra każdego z nas jest inna. U mnie to tak wyglądało. Dobra, Monika, wy tego nie widzicie, damy Wam przebitki, ale ja widzę tutaj naprawdę dużo produktów i każdy mają różne przedziały. Powiedz nam, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, mamy różne rodzaje tego produktu. Ten, który używam teraz, to jest taka wersja podstawowa, ona nazywa się Daily Cycle, czyli jest do stosowania codziennie i tych igiełek w tym produkcie jest 95 000. 300 to już wersja mocniejsza, która tych igiełek zawiera więcej i producent zaleca stosowanie tego produktu co 3 dni. I to nazywa się bodajże Hard Cycle. A nie, Focus Cycle. Hard Cycle to 700. I tego produktu możemy używać tylko raz w tygodniu. Jest też 1000 i z tego co czytałam, firma zaleca używanie go tylko miejscowo, czyli na przykład jeżeli macie jakiś problem z trądzikiem albo z rozszerzonymi porami, używacie ten produkt tylko na te obszary. Wszystkie linki, jeżeli chodzi o te informacje, jak je stosować, co to za produkt, na pewno udostępnimy na dole w opisie, więc szukajcie tych informacji, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tym tematem. Dokładnie. Dobra, Monika, już wiemy na pewno wszystko na ten temat, a jeżeli czegoś nie wiecie, to zapraszamy do sekcji komentarzy, na pewno odpowiemy na każde, a jeżeli będzie ich sporo, to nawet nakręcimy kolejny film. Dobra, Dokładnie. dużo informacji. Powiedz nam, czy to jest bezpieczne? To jest chyba bardzo ważny temat. Tak, a Martyna, powiedz mi, co Ty myślisz dzieje się z tymi igiełkami? No właśnie, nie do końca się orientuję, ale z tego co wiem, no to skóra się odbudowuje. Czy one nie są na przykład wypychane? Tak, dokładnie. Wiecie, ja widziałam takie filmiki, które bały się, że właśnie te igiełki wchłoną w głąb skóry, ale to, co mówi producent, one nie wnikają w dermis, czyli w tą skórę właściwą, one pozostają na powierzchni skóry. To, co jest ciekawe, one pozostają na skórze dość długo, bo są takie badania z 2021 roku, które pokazały, że utrzymują się w skórze przez co najmniej 72 godziny. Tylko tak, tutaj skóra każdego z nas jest trochę inna, więc przynajmniej 72 godziny u niektórych osób to będzie tylko 72 godziny, u niektórych trochę dłużej. Po tym czasie odpadają wraz z martwym naskórkiem, czyli po prostu złuszczają się. I to, co tutaj mówi producent, to, że the Riddle Shot Formula refines rough skin and dead skin cells. Więc tu sam producent mówi o tym, że to jest produkt, który złuszcza. Aha, czyli on po prostu ma za zadanie pomóc i może odrobinę przyspieszyć złuszczanie naszego naskórka. Dokładnie. Jeżeli właśnie mamy problemy z tym, że nasza skóra nie chce za szybko się złuszczać, to chyba w jakimś sensie ma nam pomóc. Tak, dokładnie. I to, co ciekawe, z wiekiem skóra ma większe problemy ze złuszczaniem się, więc jeżeli jesteście na przykład po 30 i zauważacie, że wasza skóra trochę się zmieniła, dokładnie, to może warto zacząć ją złuszczać. I spikule są stosowane w Korei już od jakiegoś dłuższego czasu, na przykład w gabinetach medycyny estetycznej. Niektórzy mówią, że jest bardzo mały research na temat tego składnika i faktycznie, jeżeli szukacie researchu w języku angielskim, coś tam jest, ale może nie aż tak dużo, ale kiedy szukałam badań w języku koreańskim, takich badań jest zdecydowanie więcej. Więc tutaj moim zdaniem, wiecie, to jest moja personalna opinia, nie musimy aż tak martwić się o bezpieczeństwo tego produktu, ale
Ale jest jedno ale. Ten produkt nie jest przeznaczony do skóry wrażliwej, moim zdaniem. I tutaj tak, Moim zdaniem też. tak, i tutaj każdy z Was musi już przetestować ten produkt. I to, co właśnie mi się podoba, to to, że są takie pojedyncze saszetki. Jeżeli moim zdaniem warto sobie coś takiego kupić najpierw i sprawdzić, jak to na Was działa. Bo może niekoniecznie chcecie inwestować w całe opakowanie. I tutaj tak, ten produkt jest polecany na przykład dla osób z cerą trądzikową. Są w Korei zabiegi medycyny estetycznej przy użyciu spikuli, które właśnie przynoszą super rezultaty na trądzik. Są badania na ten temat, tutaj wrzucimy Wam może nawet zdjęcia z przed i po. Oczywiście działa też na rozszerzone pory, ale na przykład jeżeli macie naruszoną barierę ochronną skóry, nie polecam używać tego produktu. Jeżeli macie zaczerwienioną skórę, też raczej wstrzymajcie się z tym i na pewno przy skórze atopowej. I teraz tak, nawet jeżeli macie wrażliwą skórę, to już musicie testować. Ja też mam wrażliwą skórę, więc na przykład mimo tego, że ten produkt można stosować codziennie, stosuję go 2-3 razy w tygodniu. Na samym początku stosowałam go tylko raz w tygodniu. Tutaj trzeba podejść do takiego produktu mądrze i z głową. Nie ma co przesadzać. I to trochę moim zdaniem możemy porównać do stosowania retinolu. Czasami nasza skóra musi się do tego przyzwyczaić i to, co ja teraz widzę, to, że moja skóra jest już trochę uodporniona na te spikule i teraz to podrażnienie jest znacznie mniejsze niż po na przykład pierwszym czy drugim użyciu. I tak, jakich produktów można używać po stosowaniu tej esencji? W teorii, wiecie, nie ma limitu. Są produkty teraz nowe, które łączą w jednym produkcie już właśnie te Cica Riddle, czyli mamy Riddle Shot z retinolem, z witaminą C. Ale jeszcze raz, ja na przykład w życiu nie zastosowałabym tego produktu z retinolem, bo wiecie, retinol sam w sobie jest bardzo potężnym składnikiem. Może przesuszać skórę, już sam ten produkt też może przesuszać skórę, więc tak, jeżeli Wasza skóra jest bardzo gruba, możecie próbować. Ja bym nie próbowała, szczerze powiedziawszy. W teorii możecie używać każdego składnika i tak, to co ja bym poleciła na przykład osobom, które zmagają się z trądzikiem, jeżeli macie jakiś serum z centelą azjatyką i serum jakieś kojące, to po prostu możecie użyć ten produkt, potem możecie użyć takiego serum albo maski. No i Coś, co załagodzi to działanie dokładnie tych produktów, żeby tak, nie podrażniać zbyt mocno, aby później sobie nie nabawić się problemów z barierą hydrolipidową. dokładnie. I to, o czym trzeba pamiętać, to krem. Naprawdę musicie użyć potem kremu. A na przykład jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami, to fajnie użyć sobie jakiś serum właśnie, które pomaga w walce z rozszerzonymi porami i wtedy ja użyłam raz właśnie tego produktu razem z tym i naprawdę efekty były super. I myślę, że chyba tutaj też właśnie mocno powinniśmy powiedzieć o tym, żebyście zrównoważyli też swoją pielęgnację w ciągu tygodnia. Żeby nie tylko, że po sobie nie używać zbyt mocnych, aby sprawdzić działanie, ale także w ciągu tygodnia wstawić Riddle Shot w takim miejscu, aby potem na przykład nie używać na przykład produktów bardzo mocno Na przykład złuszczających czy z retinolem, nie? Ale naprawdę, moim zdaniem, jednym z wielkich minusów tego produktu jest to, że do niego trzeba podejść z głową. I jeżeli może nie macie dużego doświadczenia w pielęgnacji, na początku proponowałabym odpuścić ten produkt. To nie jest mus, to nie jest produkt, który musicie mieć w swojej pielęgnacji. Tutaj naprawdę trzeba dobrze znać swoją skórę. Ja na przykład czasem używam tego produktu, potem przez 2 dni czuję, że moja skóra potrzebuje ukojenia, to na przykład nie używam retinolu, tylko wiecie, jadę z pielęgnacją taką bardziej kojącą. Teraz może przejdziemy do wad i zalet tego produktu, pokrótce je wymienię. Wady. Moim zdaniem największą wadą jest to, że przy wrażliwej skórze trzeba uważać. Nie ma właściwie konkretnych zasad co do stosowania tego produktu, więc ten produkt trzeba stosować mądrze, a nie każdy z nas będzie w stanie się powstrzymać przed nadużywaniem tego produktu. Zalety, no to tutaj to, o czym już wspomniałam, zwiększone działanie
kolejnych produktów naszej pielęgnacji, no i faktycznie zmniejszona liczba porów. Teraz tak, moja generalna opinia, czy jestem na tak, czy jestem na nie. Ja jestem na tak. Po stosowaniu tego produktu przez miesiąc zauważyłam, że moja skóra wygląda lepiej. Czy polecałabym ten produkt? Tak, ale może nie każdemu. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją drogę z koreańską pielęgnacją albo jakimkolwiek typem pielęgnacji, zacznijcie od podstaw. Na ten produkt czas przyjdzie później. Na pożegnanie dołączyłam się do Moniki, bo to już jest koniec naszego filmu. Tak, dziękujemy za Waszą uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. Zachęcamy do polubień i Subskrypcji kanału. dokładnie. No to co, do zobaczenia kolejnym razem. Pa! Pa! To teraz już kończymy. Martyna z nami, robimy chaty. Chaty boomerzy koreańscy. Nie, już nie, dobra, jeszcze raz.